15 lipca 1410 roku na polach między wsiami Grunwald i Stembark rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Ważyły się losy całego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i potęgi zakonu krzyżackiego. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, że w tym pojedynczym dniu, w tym jednym śmiertelnym starciu, uczestniczyły rodziny, których ślady nosimy do dziś. Ślady ukryte w nazwiskach, które przetrwały wieki, rozbiory, wojny i całe cywilizacje. Zanim jednak zaczniemy tę podróż, krótka uwaga. Większość z Was ogląda te filmy na telewizorze, więc subskrypcja nie zawsze jest prosta. Jeśli te opowieści o ukrytej historii polskich nazwisk sprawiają Wam przyjemność, najważniejszą rzeczą, jaką możecie zrobić dla tego kanału, jest podzielenie się tym filmem z kimś bliskim. Każde udostępnienie sprawia, że zapomniane historie docierają do coraz większej liczby osób. Jeśli możecie, zasubskrybujcie. To naprawdę pomaga nam tworzyć kolejne odcinki. Teraz wróćmy na pola Grunwaldu. Rok 1410. Lato jest wyjątkowo upalne. Dwa potężne wojska stoją naprzeciw siebie na rozległym, pofalowanym terenie pomiędzy Grunwaldem a Stembarkiem w ziemi pruskiej. Dziś to okolice Olsztyna, w województwie warmińsko-mazurskim. Po jednej stronie stoi armia zakonu krzyżackiego pod wodzą wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Uzbrojona, zdyscyplinowana, pewna swojej siły. Po drugiej stronie ogromna, wielonarodowa armia Władysława Jagiełły i wielkiego księcia Witolda, złożona z Polaków, Litwinów, Rusinów, Tatarów i czeskich najemników. Ponad 50 polskich chorągwi gotowych do boju. Jan Długosz, kronikarz, który spisał to wszystko z bezpośrednich relacji uczestników bitwy, bowiem jego własny ojciec walczył pod Grunwaldem, pozostawił nam bezcenny dokument. W swoich rocznikach opisał bitwę z drobiazgowością, której w ówczesnej Europie nie miał sobie równych. Wymienił nazwiska rycerzy, ich herby, ich chorągwie, ich czyny. To właśnie dzięki Długoszowi możemy dziś te nazwiska odczytać. I właśnie te nazwiska chcemy dziś odkryć, bo każde z nich jest oknem w zupełnie inny świat. Zacznijmy od nazwiska, które zna niemal każdy Polak, choć niewielu wie, skąd naprawdę pochodzi i co kryje w swojej głębi. Mowa o nazwisku Zawisza lub w pełnym brzmieniu rodowym Zawisza z Garbowa, herbu Sulima. Garbów to mała wioska, która leżała wówczas niespełna 10 kilometrów od Sandomierza, w dolinie rzeki Wistuli. W pierwszej połowie XIV wieku panowie na Garbowie pieczętowali się herbem Sulima. Czarny orzeł na złotym polu, a pod nim 3 kamienie na czerwonym tle. Herb stary, majestatyczny. I co ciekawe, kronikarz Długosz pisał o nim w kategoriach niemal wstrząsających, sugerując możliwe obce korzenie rodu. Te kwestie historycy do dziś traktują z ostrożnością. Nie ma jednoznacznych dowodów na zagraniczne pochodzenie herbu Sulima, choć jego forma heraldyczna bywa porównywana z wzorcami zachodnimi. Imię Zawisza w XIII i XV wieku było w Polsce stosunkowo popularne. Pochodzi od prasłowiańskiego rdzenia, związanego z zawisłością, zwisaniem, może zawiścią, może zależnością. Etymolodzy nie są tu zgodni. Przydomek czarny natomiast był wyraźnie związany z wyglądem zewnętrznym. Według jednej tradycji chodziło o kolor zbroi. Według innej, i to przekaz bardziej barwny, przechowywany przez stowarzyszenia historyczne z Garbowa, chodziło o ciemną karnację i kruczoczarne włosy samego rycerza. Ale kim był ten człowiek, zanim pojawił się pod Grunwaldem? Zawisza z Garbowa przez lata służył u Zygmunta Luksemburskiego, króla węgierskiego i cesarza, jednego z najpotężniejszych władców ówczesnej Europy. Na turnamentach rycerskich w Krakowie, Budzie i innych dworach wschodniej Europy zdobył sławę niepokonanego. Żaden rycerz nie zdołał go pokonać w regularnym turnieju. Ta legenda przylgnęła do niego trwale. Kiedy jednak w 1409 roku Jagiełło ogłosił wyprawę przeciwko Krzyżakom, Zawisza
Wraz z innymi polskimi rycerzami służącymi Luksemburczykowi wymówił służbę i wrócił do ojczyzny. Nie mógł pozostać na służbie u władcy, który w przededniu Grunwaldu formalnie wypowiedział koronie wojnę. 15 lipca 1410 roku Zawisza stał w pierwszym szeregu elitarnej chorągwi ziemi krakowskiej. Długoż wymienił go wśród 9 rycerzy przedchorągiewnych, najbardziej doświadczonych wojowników, którzy szli na czele wojska jako żywa tarcza i zarazem ostrze ataku. Legenda głosi, że to właśnie Zawisza w kluczowym momencie bitwy podtrzymał upuszczoną chorągiew krakowską. Gdyby ta wpadła w ręce krzyżaków, oznaczałoby to dla polskich wojsk sygnał do odwrotu i potencjalną katastrofę. Historycy traktują tę opowieść z ostrożnością, ale sam fakt, że Zawisza był w epicentrum najcięższych walk, jest dobrze poświadczony. Po Grunwaldzie Zawisza z Garbowa stał się symbolem cnót rycerskich w całej Europie. Uczestniczył w soborze w Konstancji w 1415 roku jako delegat Władysława Jagiełły. W 1428 roku, podczas wyprawy Zygmunta Luksemburskiego przeciwko Turkom, dostał się do niewoli pod twierdzą Golubac nad Dunajem i tam, według przekazów, zginął. Miał wówczas około 50 lub 60 lat. Jeśli nosisz dziś nazwisko Zawisza, albo jeśli ktoś z twojej rodziny nosił to imię jako przezwisko lub przydomek, może ono sięgać korzeniami wprost do tej tradycji rycerskiej, do pól grunwaldzkich, do człowieka, który przez wieki uchodził za uosobienie polskiego honoru. Ale historia Grunwaldu nie należała do jednej osoby. I tu zaczyna się coś, o czym niewielu mówi. Bo Zawisza stał w tym pierwszym szeregu nie sam. Stał obok niego człowiek, którego nazwisko, a właściwie przydomek rodowy, przetrwał w nieco zmienionej formie do dzisiejszych czasów. Mowa o rycerzu noszącym miano skarbka z góry, herbu Habdank. Skarbek to imię, które w średniowiecznej Polsce miało konkretne znaczenie. Skarb, dosłownie ten, który pilnuje skarbu, zarządza nim, albo ten, który skarb zdobył. W dawnych polskich herbarzu, zwłaszcza tym opracowanym przez Adama Bonieckiego, pojawia się informacja, że rycerz Jakub Skarbek z góry dowodził pod Grunwaldem własną chorągwią, co było dowodem nie tylko osobistej odwagi, ale i niemałego majątku, bowiem wystawienie chorągwi wymagało środków finansowych, ekwipunku i wasali. Herb Habdank, często też zapisywany jako Awdaniec, był jednym z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych herbów szlacheckich w Królestwie Polskim, co jednak szczególnie intrygujące. Skarbek z góry podczas bitwy grunwaldzkiej wziął do niewoli samego księcia szczecińskiego Kazimierza, który walczył po stronie krzyżaków na czele pomorskiego kontyngentu. To był jeniec rangi niemal królewskiej. W ówczesnym średniowiecznym systemie wojennym wzięcie takiego więźnia oznaczało ogromny okup, prestiż i awans społeczny. Jednym ciosem miecza przy Grunwaldzie Skarbek wyniósł swój ród na wyższy poziom. Ród Skarbków rozrósł się z biegiem stuleci. Potomkowie tej linii pojawiali się w dokumentach historycznych przez kolejne wieki, a samo nazwisko Skarbek bywało nadawane nie tylko ze względu na pokrewieństwo z rodem, ale też jako wyróżnienie dla tych, którzy sprawowali funkcje skarbowe w administracji królewskiej lub magnackiej. W XVIII wieku cesarzowa Maria Teresa nadała tytuł hrabiowski kilku gałęziom rodu Skarbków w Galicji, co świadczy o tym, jak długo ta rodzina utrzymywała swoją pozycję. Jeśli więc nosisz dziś nazwisko Skarbek, historia twojej rodziny może sięgać do tego lipcowego dnia w 1460 roku, do człowieka, który na polach pod Stębarkiem pojmał księcia i ocalił swój ród od zapomnienia. Ale jest jeden rycerz, którego historia jest być może najbardziej dramatyczna z wszystkich i związane z nim nazwisko, Maszkowski, kryje w sobie opowieść o wzlocie i upadku, o sławie i niełasce, o człowieku stojącym w centrum bitwy, który mimo wszystko nie doczekał się królewskiej nagrody. Wieś Maszkowice, miejscowość, od której pochodzi to miano, leżała w powiecie łęczyckim, w parafii Modlna. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1398 roku. To stąd wywodził się ród, który w historii herbarzy bywał różnorodny herbowo.
Sulima u jednej linii, Abdank u innej. Sam Zyndram, czyli ten Zyndram z Maszkowic, który dowodził chorągwią krakowską pod Grunwaldem, pieczętował się herbem słońce. Złote słońce w błękitnym polu, nad hełmem w koronie 3 pióra strusie. Kim był Zyndram? Jan Długosz określił go słowami, które do dziś brzmią jak portret literacki. Człowiek animuszu wielkiego, a prawie hetmańskiego, choć osoby niewysokiej, lecz zsiadłej. Krótki, ale twardy. Wojownik z powołania, od lat służący Jagielle. Uczestniczył w kampaniach przeciw Krzyżakom już od 1390 roku. W 1401 roku był starostą Małogoszcza, w 1404 miecznikiem krakowskim, w 1409 starostą Jasła. Kiedy Jagiełło przygotowywał wielką wyprawę, Zyndram z Maszkowic musiał zastawić swój majątek. Sprzedał za 300 grzywien wieś lubatową biskupowi Maciejowi z Przemyśla, zastrzegając sobie prawo do wykupu w ciągu 3 lat. Tych pieniędzy nigdy nie miał. Wsi nie wykupił. Szedł na wojnę z całym, co miał. 9 lipca 1410 roku, 6 dni przed bitwą, Jagiełło mianował go oficjalnie dowodzącym wojskiem koronnym. To on rozstawiał chorągwie przed bitwą, on organizował szyk, on stał za operacyjnym przygotowaniem polskiej armii. I kiedy 15 lipca zagrzmiała Bogurodzica i ruszyły chorągwie, Zyndram z Maszkowic stał w centrum tego wszystkiego. Ale historia ma gorzki koniec. Chorąży krakowski Marcin z Wrocimowic, niosący wielką chorągiew z białym orłem, symbol całego wojska, upuścił ją w ogniu walki. Długosz opisuje ten moment z namaszczeniem. Chwila, gdy chorągiew opadła, to był moment paniki, grozy, niemalże rozpaczy. Jaksa z targowiska zdołał ją podtrzymać. Ale winą za ten incydent Jagiełło obarczył Zyndrama. Nie dostał nagrody po zwycięskiej bitwie. Dowództwo zostało mu odebrane. Kilka dni później, podczas oblężenia Malborka, chorągwią krakowską dowodził już ktoś inny. Zyndram z Maszkowic zmarł prawdopodobnie w 1414 roku, zaledwie 4 lata po Grunwaldzie. Bez nagrody, bez królewskiego gestu uznania, ale wymieniony przez Długosza z imienia i herbu, uwieczniony w rocznikach i przez to pamiętany do dziś. Ród Maszkowskich przetrwał. Nazwisko ukształtowane od tej wsi, Maszkowice, pojawia się w polskich herbarzach przez kolejne stulecia. Jeśli nosisz je dziś, możesz nieść w nim ślad człowieka, który zorganizował bitwę tysiąclecia i zapłacił za to wysoką cenę. Dotychczas mówiliśmy o rycerzach, których sława była pewna, o ludziach otoczonych królewską łaską lub wielką legendą. Ale Grunwald rodził też inne opowieści. Takie, które przez wieki pozostawały na marginesie wielkich kronik, choć były równie dramatyczne. To historia człowieka, który prawdopodobnie własnoręcznie zakończył życie wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i od którego wywodzi się nazwisko Skrzyński lub w starszej formie Skrzyński z Mszczujem. Mściwoj ze Skrzynna, zapisywany też jako Mszczuj, Mściwój lub Mściwoj ze Skrzyńska, był rycerzem herbu Łabędź. Herb Łabędź to jeden z najstarszych herbów polskich. Biały łabędź na czerwonym lub błękitnym polu, wzmiankowany w najstarszym zachowanym polskim herbarzach. Co ważne, herb ten był jednym z 47 herbów adoptowanych przez bojarów litewskich na mocy Unii Chorodelskiej w 1413 roku, rok po Grunwaldzie, co świadczy o prestiżu rodów nim się pieczętujących. Skrzynna, wioska, od której Mszczuj nosił swe miano, to miejscowość w ziemi radomskiej. Sam Mszczuj był rycerzem przedchorągiewnym w chorągwi nadwornej króla, subiculariorum, czyli chorągwi, która osłaniała bezpośrednio osobę Władysława Jagiełły. Kiedy wielki mistrz Ulrich von Jungingen poprowadził swoją ostatnią, desperacką szarżę, 16 ciężkich chorągwi krzyżackich uderzających w polskie prawe skrzydło, to właśnie ta chorągiew stanęła mu na drodze. I tu historia staje się naprawdę wyjątkowa. Według przekazu Jana Długosza, to Mściwoj ze Skrzynna uderzeniem kopii w pierś śmiertelnie ranił Ulricha von Jungingena. Jego giermek Jurga dobił mistrza, a potem Mszczuj zabrał z szyi poległego złoty pektorał
Relikwiarz, który wielki mistrz nosił przy sobie jako symbol godności i wiary i przyniósł go do króla Jagiełły. To była oficjalna wiadomość. Wielki mistrz nie żyje. Bitwa jest wygrana. Tej historii nie można traktować jako pewnik. Długosz pisał kilkadziesiąt lat po wydarzeniu, a pytanie o to, kto dokładnie zabił von Jungingena, pozostaje przedmiotem dyskusji historycznych. Inne źródła wymieniają jako sprawcę Mszczuja ze Skrzynna lub mieszają te relacje z innymi epizodami. Niemniej to właśnie ta wersja trafiła do kronik i pozostała w zbiorowej pamięci. Mszczuj ze Skrzynna żył jeszcze długo po Grunwaldzie. Uczestniczył w turniejach w Budzie w 1412 roku. Brał udział w kolejnych wyprawach wojennych. Był właścicielem zamku Barwałd. Jego ród, a wraz z nim miano Skrzyński, przetrwał wieki. Połowę drogi za nami. Poznaliśmy rycerzy legendy, rycerzy cienia i rycerzy tragicznych. Ale historia Grunwaldu kryje jeszcze co najmniej 5 nazwisk, za którymi stoją opowieści równie fascynujące. O duchownym, który zabił człowieka własnoręcznie i musiał błagać papieża o wybaczenie. O chorążym, który upuścił najważniejszy symbol całego wojska. O rodzie, którego herb był starszy niż samo Królestwo Polskie. O człowieku służącym Jagiełłom przez całe pokolenia i o nazwisku zakorzenionym w samym sercu polskiej krainy. Te opowieści są dopiero przed nami. Oleśnicki to nazwisko w polskiej historii brzmi jak dzwon. Zbigniew Oleśnicki, który pod Grunwaldem był jeszcze młodym pisarzem kancelarii królewskiej, stał się z biegiem lat biskupem krakowskim, a potem pierwszym polskim kardynałem. Ale pod Grunwaldem nie był jeszcze żadnym z tych rzeczy. Był rycerzem, albo raczej klerkiem, który w decydującym momencie chwycił za broń. Oleśnica to miejscowość w ziemi sandomierskiej, od której ród wziął swoje miano. Oleśniccy pieczętowali się herbem Dębno. Tarcza podzielona na pół, czerwona i srebrna, z charakterystyczną figurą zwaną ostrzewią. Rod był znaczny i rozległy. Jan Długosz wymienia pod Grunwaldem kilku Oleśnickich jednocześnie. Dobiesława, Jaśka, Piotra i właśnie Zbigniewa. Co zdarzyło się 15 lipca 1410 roku? W pewnym momencie bitwy wielki mistrz von Jungingen poprowadził swą szarżę. Jeden z rycerzy zakonnych, Dypold von Kokeritz, nazywany przez Długosza gościem zakonu z Łużyc, wyskoczył z nacierającego chówca i uderzył wprost na króla Jagiełłę. Władysław, w towarzystwie zaledwie niewielkiej ochrony, zdołał ranić napastnika lancą. Ale to nie wystarczyło. I wtedy Zbigniew Oleśnicki rzucił się na von Kockeritza, pokonując go połamaną kopią. Historia ta miała dalszy ciąg. I to ciąg zaskakujący. Zbigniew Oleśnicki, duchowny, który przelał krew, musiał przez lata zabiegać u papieża o specjalną dyspensę. Prawo kanoniczne zabraniało kapłanom zabijania. Dopiero w 1423 roku papież oficjalnie wybaczył mu ten czyn. Choć oczywiście dyplomatycznie ujmując, był to czyn w obronie króla i kościoła. Tymczasem sam Oleśnicki piął się w górę. Był biskupem krakowskim od 1423 roku, a kardynałem, pierwszym Polakiem wyniesionym do tej godności, od roku 1449. Ród Oleśnickich rozrósł się po Grunwaldzie. Nazwa pochodzi od wsi, a może też od Oleśnicy. W staropolszczyźnie słowo to mogło oznaczać pewien typ terenu, ziemi mokrej, lesistej. Jeśli nosisz to nazwisko dziś, możesz nieść w nim ślad zarówno biskupa kardynała, jak i rycerza, który uratował życie polskiemu królowi złamaną kopią i przez lata błagał Rzym o przebaczenie. Inną historię kryje w sobie nazwisko Wrocimowski lub w starszej, bardziej pierwotnej formie Zwrocimowic. Wrocimowice to wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Tamtejszy ród pieczętował się herbem półkozic, rysunek połowy kozy, stylizowanej heraldycznie. Marcin z Wrocimowic był chorążym krakowskim. To znaczy, że jego obowiązkiem w trakcie bitwy było niesienie chorągwi ziemi krakowskiej, tej z białym orłem na czerwonym tle. Był to zaszczyt ogromny.
ale i odpowiedzialność, której ciężar mało który człowiek by udźwignął. I właśnie Marcin z Wrocimowic jej nie udźwignął, przynajmniej w sensie dosłownym. W ogniu walki, gdy chorągiew krakowska wpadła w centrum najgwałtowniejszego starcia, Marcin wypuścił ją z rąk. Chorągiew opadła. Ten moment, trwający może sekundy, mógł przechylić szale całej bitwy. Gdyby krzyżacy schwytali symbol Wojska Polskiego, żołnierze mogliby uznać, że wszystko stracone. Na szczęście Jaksa z targowiska zdołał ją podtrzymać. Ale Zyndram z Maszkowic, który stał obok, odpowiedział za ten incydent głową swojej kariery. Co stało się z Marcinem? Paradoksalnie, jego kariera po Grunwaldzie rozkwitła. W 1411 roku jako poseł Jagiełły wyruszył do Rzymu. Towarzyszył mu m.in. Zbigniew Oleśnicki. Poselstwo zakończyło się sukcesem. Papież Jan XXIII uznał wojnę Jagiełły z Krzyżakami za bellum justum, wojnę sprawiedliwą. Marcin z Wrocimowic przez kolejne dekady pojawiał się jako świadek najważniejszych aktów państwowych Królestwa Polskiego. Według niektórych źródeł historycy podejrzewają, że Elżbieta, żona Kazimierza Jagiellończyka, rozważała go jako kandydata na ochmistrza swego dworu. Choć do tego prawdopodobnie nie doszło. Zmarł około 1442 roku. Kolejne nazwisko, które warto omówić, to Powała, a dokładniej Powała Staczewa, herbu Powała. Herb Powała to jeden z tych wyjątkowych przypadków, gdy herb i ród noszą identyczne miano. Taczów, wioska, od której ród brał pierwsze określenie, leżała w ziemi sandomierskiej. Mikołaj Staczewa, herbu Powała, był stolnikiem krakowskim i podkomorzym sandomierskim, urzędnikiem wysokiego szczebla na dworze krakowskim. Przed bitwą pod Grunwaldem został wezwany do ścisłej rady wojennej, co znaczy, że Jagiełło traktował go jako człowieka zaufanego i strategicznie ważnego. W samej bitwie Mikołaj Powała Staczewa walczył w pierwszym szeregu chorągwi przybocznej króla. Długosz zaznacza, że odznaczał się wręcz niepospolitą siłą fizyczną. Ta legenda towarzyszyła mu przez całe życie. W 1412 roku uczestniczył w słynnym turnieju rycerskim w Budzie na dworze Zygmunta Luksemburskiego, gdzie Polska chciała pokazać Europie, że jej rycerstwo należy do europejskiej elity. Herb Powała przyjął następnie kilka bocznych linii rodu, które rozeszły się po różnych ziemiach królestwa. Zasin z Wychudzia, Mikołaj z Kunoszówki. To wszystko były rodziny pieczętujące się tym samym herbem, należące do szerszej wspólnoty rodowej. Samo nazwisko Powała jest rzadkie, ale wciąż obecne w polskiej onomastyce i każdy, kto je nosi, może wiązać je z tą właśnie tradycją rycerską. Teraz musimy się zatrzymać przy nazwisku, które w swojej etymologii kryje coś nieoczekiwanego. Puchała. To brzmi jak przydomek, może nawet zabawny, może nawiązujący do czegoś puchatego, miękkiego. Ale historia rodu Puchałów jest wszystkim, tylko nie miękka. Dobiesław Puchała herbu Wieniawa walczył pod Grunwaldem w jednym szeregu z największymi rycerzami królestwa. Herb Wieniawa, biała głowa turniejowa na czerwonym polu, był herbem starym i cenionym. Sama nazwa Puchała jako przydomek rodowy pojawiła się w dokumentach już w XIV wieku i z czasem stała się trwałym określeniem rodziny. Co ciekawe, herb Puchała, który jest odrębnym herbem szlacheckim, stworzonym niejako jako pamiątka rodowego miana, pojawia się w polskich herbarzach od okresu Jagiellonów. To rzadki przypadek, gdy przydomek jednej rodziny przekształcił się w pełnoprawny herb przyjmowany przez inne, niespokrewnione rodziny, które chciały wyróżnić się spośród szlachty małopolskiej. Po Grunwaldzie Dobiesław Puchała uczestniczył w kolejnych kampaniach wojennych. Ród Puchałów rozrósł się i pojawia się w dokumentach z różnych zakątków dawnej Rzeczypospolitej, na Mazowszu, w Małopolsce, w ziemiach ruskich. Jeśli to nazwisko jest ci bliskie, może nosisz w nim echo człowieka, który w lipcu 1410 roku stał w rzędzie rycerzy śpiewających Bogu Rodzice przed bitwą, która zmieniła losy Europy. Niedaleko od pola walki, na skraju historii wielkiej i tej nieco skromniejszej,
odnajdujemy nazwisko rodowe związane z miejscowością w samym sercu polskiego krajobrazu. Korytniccy albo Florian z Korytnicy herbu Jelita. Korytnica to wieś w dawnej ziemi sandomierskiej. Herb Jelita, 3 srebrne kopie połączone w charakterystyczny sposób na czerwonym tle, był jednym z herbów o dobrze udokumentowanej legendzie założycielskiej. Miał zostać nadany za zasługi bojowe przez króla Kazimierza Wielkiego. Choć historycy traktują tę opowieść z odpowiednim dystansem, Florian z Korytnicy stał w pierwszym szeregu chorągwi ziemi krakowskiej obok Zawiszy Czarnego. Wymieniany przez Długosza jako jeden z owych 9 rycerzy przedchorągiewnych, kwiat polskiego rycerstwa. Ród Korytnickich, biorący nazwisko od wsi Korytnica, rozproszył się przez kolejne stulecia po różnych zakątkach dawnej Rzeczypospolitej. Samo nazwisko pojawia się w formie korytniccy, korytnicki, korytnik w różnych dokumentach metrykalnych i podatkowych od XV do XVII wieku. Tak działa onomastyka polska. Wieś daje imię rodzinie, rodzina daje imię kolejnym pokoleniom, a te z kolei rozchodzą się po całym kraju, niosąc w nazwisku ślad miejsca, które było ich początkiem. Na sam koniec zostało nazwisko, które może najbardziej ze wszystkich związane jest z samą materią historii, z aktami, dokumentami, z codzienną pracą w służbie króla. Olewiński, a w formie pierwotnej Dobiesław Olewnicki z Olewina, herbu Ostoja. Olewin to miejscowość w ziemi sandomierskiej. Herb Ostoja. Na czarnym polu srebrny miecz, obok niego 2 złote gwiazdy lub pierścienie. Był herbem starym, obecnym w polskiej heraldyce od najdawniejszych czasów, przypisywanym rodom, które swoje korzenie wywodziły z przedhistorycznych, może nawet plemiennych tradycji. Wśród bohaterów grunwaldzkich wymienianych przez wydawnictwa historyczne i heraldyczne pojawia się Dobiesław Olewiński jako jeden z uczestników bitwy. Rycerz nie pierwszego planu, nie obok Zawiszy ani Mszczuja, ale obecny, walczący, odnotowany. I właśnie ta obecność, ta zwykłość w obliczu historycznego przełomu jest być może najważniejszym przesłaniem całej tej opowieści. Bo bitwa pod Grunwaldem nie była wyłącznie zasługą kilku legendarnych postaci. Była zasługą tysięcy rycerzy znanych i nieznanych, chorążych i giermków, starostów i prostych szlachciców, którzy tego lipcowego poranka 1410 roku stanęli w szeregu i zaśpiewali Bogu Rodzice i ruszyli naprzód. Ich nazwiska, te zachowane i te zapomniane, to nie są tylko ciągi liter. To są okna w inny świat. To są ślady żywych ludzi, którzy mieli swoje lęki, swoje ambicje, swoje majątki i długi, swoje wsie i zamki. I którzy pewnego dnia zdecydowali, że stają do walki za coś większego od siebie. Kiedy dziś ktoś nosi nazwisko Zawisza, Skarbek, Maszkowski, Skrzyński, Wrocimowski, Oleśnicki, Powała, Puchała, Korytnicki czy Olewnicki, niesie ze sobą, może tego nie wiedząc, kawałek Polski sprzed 6 wieków. Kawałek pola pod Grunwaldem, kawałek dymu bitewnego, kawałek chorągwi z białym orłem, kawałek złotego pektorału zdjętego z szyi poległego mistrza. Genealogia jest nauką skromną i ostrożną. I tu koniecznie trzeba powiedzieć wprost. To, że nosisz któreś z tych nazwisk, nie oznacza automatycznie bezpośredniego pokrewieństwa z rycerzami grunwaldzkimi. Polskie nazwiska rodziły się wielokrotnie i niezależnie od tej samej wsi, od tego samego zawodu, od tego samego herbu, w różnych miejscach i różnych czasach. To samo nazwisko mogło powstać w Małopolsce i na Mazowszu bez żadnego wspólnego przodka. Historia nazwisk jest zawsze historią możliwości, niepewności. Ale właśnie ta możliwość, ta ciągka nitka biegnąca przez wieki, jest tym, co czyni historię żywą. To, że kiedy wymawiasz własne nazwisko, wymawiasz może echo człowieka, który stał na polach Grunwaldu i wiedział, że to, co zrobi za chwilę, zmieni wszystko. W kolejnym odcinku zajmiemy się innymi śladami polskiej szlachty. Takimi, które nie prowadziły do pól bitewnych, lecz do sal sejmikowych, do ksiąg metrykalnych i do historii rodzin, które przetrwały wszystko. Potop, rozbiory,
rewolucje. Bo są nazwiska, które kryją w sobie całe wieki oporu. I te opowieści dopiero przed nami.